Hej wszystkim, jest godzina 5, wyruszam w drogę, a gdzie to zobaczycie? Dzisiaj nie będzie do śmiechu. I to się nazywa tanie tankowanie i tania jazda, a nie jakieś tam elektryki czy samochody na paliwo. Najtańsza hybryda pod słońcem. Michał, powiedz, że tak nie jest. Przynajmniej tutaj to mamy, jak chodzi o zwrot, no to po prostu szybki jak cholera. Przejazd do Bytomia 50 zł, a koszt samochodu mniej więcej nowy był 34 000, coś takiego, więc zwrot jest maksymalnie szybki. Żaden elektryk tak się nie zwróci. Witam Cię, Piotrze. Witaj, Waldku. Słuchajcie, jak człowiek nie wie, co robić, to wyjeżdża sobie do Katowic zagrać pogrzeb. Telefon dostałem, żeby zagrać, ale powiem Ci, było wszystko w porządku, to super się odbyło. A dzisiaj pokażę Wam, do czego można użyć akumulator 40-amperowy i przetwornicę UPS-a 500, jak jest taka potrzeba. W wolnych chwilach, jak jest taka potrzeba, to gram też na pogrzebach i jest potrzebne takie zasilanie do klawisza. Od lat ja o tym wiem, że każdy ma swoją drogę. Powiedz mi, Piotrze, coś Ty tutaj w ogóle zmontował? Co tu się w ogóle dzieje? Co się dzieje? Bo słyszałem, że sąsiad z tego nie za bardzo jest zadowolony, ale przecież to źle nie wygląda. To jest zwykły tracker fotowoltaiczny. Nie taki zwykły. Niezwykły, no, liniowy generalnie, czyli może zbyt dużo takich konstrukcji w Polsce nie ma tego typu, bo generalnie trackery są przeważnie obrotowe. Aha. Natomiast no, to jest liniowy z tego względu, że on porusza się w dwóch osiach, północ, południe i wschód-zachód. Dzięki temu w każdej osi mamy około 20% więcej uzysku energii i no, jest to bardziej wydajna instalacja niż taka typowa stałopozycyjna. Czemu Ty jesteś taki uparty i nie chcesz się podpiąć pod naszą taką wspaniałą sieć? Na przykład, nie wiem, Wy tu macie PGE, czy co Wy tutaj My tu macie? mamy Tauron. Tauron. No to Tauron, porządna firma, ostatnio tylko trochę im danych uciekło, no ale tak to ponadto to chyba jest w porządku, chyba, nie? Generalnie jest w porządku, natomiast ja wyszedłem z założenia, że chcę mieć, od samego początku był taki plan, przed budową domu jeszcze, że to będzie całkowicie budynek niezależny, będzie zasilany z własnej energii, z odnawialnych źródeł. Ja będę całkowicie, czy jestem pro-eko i będę nadal, prawda? Także wszelkie możliwości wykorzystam, żeby nie korzystać z sieci publicznej. Tym samym ja tej sieci nie narażam na jakieś zachwiania, na zmianę napięcia, na zmianę częstotliwości. Ja też nie, bo to jest nieprawda. No, ale sieć również, w niej częstotliwość pływa, prawda? No Napięcie tak. też pływa. W związku z czym ja też nie jestem narażony na to, żeby Tobie coś popsuli. żeby mnie coś popsuli. A, o to chodzi. No dobra, Więc to w ten działa w dwie sposób to strony. okej. No dobra, Tak. no. To w ten sposób to okej. I co? Ogrzewasz ten dom? Ogrzewam ten dom pompą ciepła, zasilaną całkowicie z tej instalacji. Niemożliwe. Możliwe. Ile Ty masz tych paneli tutaj? Tu jest w tej chwili 111 paneli. Na dachu są 4 kW, na gruncie 96. A to Ty tak po maksie poszedłeś. No, A magazyn pod ziemią, czy gdzie? a magazyn tak, magazyn pod ziemią, 95 kWh. Ale w poważnie magazynie. mówisz? Poważnie mówię, tak. Bo ja sobie zażartowałem, że pod ziemią. Nie, pod ziemią, w piwnicy konkretnie, A, ale, no ale dobra, tak, no, uff. czyli generalnie pod ziemią. Pod ziemią. No dobra, słuchajcie, to może co? Przejdziemy się, zobaczymy, jak wygląda ta Twoja instalacja. Oczywiście, zapraszam. Dobra, to zapraszamy w takim razie. Jak Ty to zamontowałeś? To by się nie pomyliło, bo tam jest chyba południe. Tam jest południe, dokładnie tak. Tam jest północ. No i Ty Tak. na północ dałeś, kurde, panele? Nie, one są w tej chwili obrócone na północ z tego względu, że po prostu świeci słońce i tej energii jest zbyt dużo. Mamy lato. I po prostu fizycznie ten magazyn, który mam, te 95 kWh jest zbyt mało, żeby ją skumulować. Okej, a jeżeli by na przykład było gorzej, to jesteś w stanie je totalnie odwrócić? Całkowicie na południe, na płasko. Mogę Okej. postawić tak, pierwsza instalacja, jak pierwszy A nie tracker. są za blisko jedne od drugich troszkę? Nie, nie są za blisko. One są od siebie, te trackery są odsunięte tak, że mogą, jakby w całości tworzą wizualnie jedną całość. Natomiast są to osobne konstrukcje. I teraz każdą z nich mogę w dwóch osiach sterować, czyli i północ-południe, i wschód-zachód. Okej, fajne to jest. Sam to robiłeś, czy? Sam robiłem zupełnie tak. Cały projekt był wykonany. To Zamówiona kiedy sala. przyjedziesz do mnie to przerobić, żeby to u mnie się też obracało tak ładnie? Nie ma problemu, wszystko możemy zrobić. No dobra. I co, chciałeś mi pokazać, jak to się obraca? Generalnie tak, no tutaj, ponieważ to jest tracker liniowy, Aha. więc one wszystkie działają równolegle. Jeżeli byśmy je ruszyli, to z automatu wszystkie się przekręcają do słońca.
Okej. Tak potrzeba. Bo Czyli... to widzę, że to jest taka konstrukcja w miarę prosta To jest prosta, zrobiona. tak. No idea jest bardzo prosta. Ja pierwotnie nie ukrywałem tego nigdy, ponieważ prowadzę badania naukowe z tego zakresu. Natomiast wykonałem taki prototyp z klocków Lego po prostu, na samym początku. Okej. I na tym się sugerowałem, wzorowałem, potem po prostu wykonałem w skali 1:1, natomiast to działało. Aha. Nawet miałem taki malutki panel fotowoltaiczny i weryfikowałem, jak się zachowuje w przypadku odchylenia i tak dalej. Widzę, że to jest na mikroinwerterach porobione, tak? To jest na optymizerach mocy, Optymizerach. bo to jest system SolarEdge'a, więc tutaj każdy panel jest niezależnie traktowany, ma swoje MPPT i tak naprawdę każdy działa niezależnie, więc No jeżeli jeden się... i jeśli to by było na dachu, to chyba to bezpieczeństwo też troszkę wchodzi Przede w grę. wszystkim, jeżeli chodzi o instalację, to jest dobrze wentylowana, bo jest na gruncie, ale jeżeli byłaby to instalacja dachowa, to zresztą tak jest, tutaj widać na dachu są 4 kW powyższone również, to z automatu każdy panel ma gorszą wentylację, ale mamy to bezpieczeństwo przeciwpożarowe właśnie Że do każdego panela płynie mniej prądu. Nie tyle, że mniej prądu, co optymalizer podbija napięcie do góry, jeżeli jest kiepskie nasłonecznienie, dzięki czemu panel produkuje lepiej energię. Natomiast w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś pożaru, do jakiejś sytuacji niebezpiecznej, to wyłączenie falownika powoduje to, że na każdym panelu, niezależnie czy on jest w słońcu, czy jest dzień pochmurny, napięcie spada do 1 V. Aha. Czyli jakby, ponieważ one są połączone w szereg, to ilość modułów w danym łańcuchu to jest suma paneli i pojedynczych voltów. No dobra. Przekręcisz któryś, czy nie da? A, w ten sposób. To jest tak. Dobra, myślałem, że mi go postawisz sztors, no ale dobra. Możemy tu akurat mam linki zaczepiane, ale możemy przekładać na przykład w ten sposób, prawda? Gdyby trzeba było nawet ustawić na płasko w tej chwili. No i proszę bardzo. I już więcej energii płynie. I już więcej energii płynie, można na południe ustawić, także nie ma żadnego problemu. Okej. A on sobie teraz sam wróci? Nie? Teraz on sobie sam wróci, bo jest pod własnym ciężarem, natomiast na pierwszym są założone siłowniki do sterowania. Sterowanie nie jest skończone po prostu, Dobra, ale kumam czacze. Te są na razie na siłownikach, tak. bo te mają się nam ustawiać do południa tak jak trzeba, Tak jest. a tamte Natomiast celowo póki co Tak, są póki nie pierwszy jest zrobiony już na siłowniku, natomiast nie jest to jeszcze do końca skonfigurowane, ponieważ z racji problemów z sąsiadem, jakby tutaj też nie ja łączyłem, zauważyłem, że tu nie ma problemów, słuchaj, w razie czego ten cały wóz drzymały, montujesz mu koła i będziesz sobie jeździł Ale po całej dokładnie działce. tak, po prostu przestawy nie będzie absolutnie stało na żadnych blokach betonowych, jak oni to zarzucają. Zamontuje koła, będzie jeździło. Będziesz i wtedy jeździł po całej wsi, ktoś będzie chciał kawałek prądu. to dostanie jak inaczej. najbardziej. Właśnie się zastanawialiśmy, co by było, jakbym jechał elektrycznym samochodem i zbrakłoby mi prądu. To teraz wiem, jak będę jechał do Katowic i zbraknie mi prądu, zadzwonię do Piotrka, Piotrek weźmie swojego Przyczepka, trackera, podjedziemy, tak jest. przyczepi, podjedzie, kurde, i będę sobie jechał dalej Dokładnie na prądzie. tak. Mało tego, Można? Można. I ci właśnie wymyśliłem nowy interes. Tak jest. Dobra. Można ściągnąć to samochodem od razu takie coś. Też będzie działać. No ci trochę za szerokie zrobiłeś. Troszeczkę za szerokie. Dobra, Piotrek, idziemy zobaczyć ten magazyn, bo mnie strasznie ciekawi. Oczywiście, dobrze, chodźmy, działa. Co się z tą turbiną dzieje, że ona się nie kręci? Obecnie się nie kręci, bo nie ma wiatru. Natomiast Ale w ogóle jest tutaj? w ogóle jest wiatr. Generalnie tutaj wieje 5 metrów na sekundę. Aha. Przy czym ta turbina, ona normalnie miała 6 łopat. Ja zdemontowałem 3 łopaty jakby po komentarzach widzów z kanału. Takie były sugestie, żeby nie zmniejszyć ilość łopat, natomiast to nic nie dało. Generalnie te łopaty wrócą, przy czym ja w tej chwili pracuję nad wykonaniem przekładni i powiększeniu jeszcze średnicy tych łopat, przez co osiągnę lepszą prędkość obrotową wirnika, dzięki czemu być może uda się uzyskać jakiś prąd sensowny, bo na razie Ale jest po to co ci ten zero. prąd jest... No teraz weźmy pod uwagę sytuację, kiedy mamy porę jesienno-zimową. Okej. Słońca jest bardzo mało, czasami panele są całe pod śniegiem, są oblodzone, no i wtedy taka instalacja produkuje 1% swoich nominalnych możliwości. Czyli z 30 kW miałbym 300 W. To jest zbyt mało, żeby pompę ciepła zasilić na przykład przez dłuższy czas. Taki wiatrak daje 3 kW. Przeważnie w nocy, w zimie wieje. Piotrek, ale jeszcze raz mi mamy powiedz, energię. Czemu ty jesteś taki uparty i nie chcesz się do tego wspaniałego Tauronu podpiąć? No chociażby po to, że póki co można być tym prosumentem, a nie, ty już nie możesz, przepraszam. Jeszcze bym mógł, ale No nie mógłbym, mógłbyś bo do chyba. 50 kW mógłbym. A ty powiedziałeś, że masz... 30. A 30, tak. okej. Mógłbym się podłączyć, 100 paneli oczywiście. tylko. Tak. Tylko założenie tego projektu całego i mojej pracy badawczej jest właśnie takie, że ma być pełna niezależność. Czyli podłączenie się do zakładu niweluje projekt. No dobra. To idziemy na magazyn. Oczywiście. No to żeśmy przyszli do magazynu. Opowiadaj, Piotrek, co tu się dzieje w ogóle? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Tutaj mamy magazyn energii składający się z 36 akumulatorów żelowych. Okej. Jest to system dedykowany od producenta Victron Energy. Każdy z tych akumulatorów ma pojemność 220 Ah i napięcie 12 V i one są połączone razem jakby w 4 sekcje, dzięki czemu
i równolegle i szeregowo i dzięki temu właśnie osiągamy tutaj pojemność łączną 95 kWh. Ja tutaj mam wolne miejsce, jeszcze zamierzam dobudować powiększyć ten magazyn. Jeszcze ten, jejciu, stoliki na słoiki jeszcze nie są zapełnione Nie, absolutnie nie. Tutaj będzie jeszcze kolejny regał, ewentualnie docelowo te akumulatory będą pod podłogą techniczną, to będzie podłoga pewnie techniczna wykonana w przyszłości. Natomiast będzie ich tutaj tyle, że będzie to pojemność około 300 kWh. Tak zostało zaplanowane. I wtedy będzie tyle, co powinno być. I wtedy będzie tyle, co powinno być, co całkowicie zapewni wydajność nawet w najgorszych warunkach zimowych przez około tydzień, półtora. Piotrek, czy Ty grzałeś tej zimy? Jak najbardziej grzałem pompą ciepła. Tak, i miałeś pewnie 15 stopni. W domu miałem 23 stopnie cały czas. Pompa przy tych największych mrozach w lutym, gdzie było minus 24 stopnie, dawała radę bez najmniejszego problemu. Ale siedzieliście po ciemku. A skąd? Światło świeciło cały czas. Nie gotowaliście. No, gotować nie gotowaliśmy, bo jeszcze tutaj nie mieszkamy. Natomiast fizycznie sytuacja jest taka, że były tu ekipy wykonawcze, cały czas chodziły jakieś maszyny, piły, szlifierki, także tutaj nie było najmniejszego problemu z zasilaniem. Piotrek, czemu oszukujesz ludzi? Przecież każdy wie, że na off-gridzie nie da się żyć. Da się żyć. To nie jest prawda. To jest jakieś być może zagranie marketingowe, może próba takiego wpływu na to, że tylko zakład energetyczny, nic więcej. Dobrze wykonany off-grid sprawdza się w 100%. Funkcjonuje, nie ma z nim problemu. Jeżeli dbamy o to, żeby akumulatory nie były wyładowane do zera, czy miały odpowiedni poziom napięcia, to taki magazyn spokojnie wystarcza. Nawet na tych niecałych 100 kWh da się przeżyć. No dobrze, ale wszyscy mówią, i dlaczego miałbym im nie wierzyć, że akumulatory to są tak na 5-6 lat i do zmiany. Bo to jest właśnie zależy od tego, w jaki sposób tych akumulatorów będziemy używać. Jeżeli będziemy je wyładowywać do zera, jeśli będą w takim stanie długo tkwiły, to z automatu się uszkodzą. One się po prostu zasiarczą. Jeżeli będziemy te akumulatory przeładowywać w drugą stronę, też będzie niedobrze. W związku z czym musimy trzymać optymalny poziom naładowania około 85% i w tym momencie one mają długą żywotność. Ja tutaj liczyłem, że około 15 lat. 15 lat. A gdybyś, nie daj Boże, gdyby się jednak sprawdziły przesłanki wszystkich, co twierdzą, że akumulatory to 5 lat i do wyrzucenia, to co robiło tutaj największą, że tak powiem, kwotę? No właśnie akumulatory robią największą kwotę w całym tym systemie, bo taki magazyn to jest koszt około 100 000 złotych. Natomiast tutaj miałem przypadek taki, że jeden z akumulatorów miał pewien kłopot. Właśnie coś się z nim stało, była jakaś wada fabryczna. Bez żadnego problemu, bez mrugnięcia okiem dostałem nowy akumulator, zostało to wymienione. Okay. Przy off-gridzie głównym problemem jest to, że jeżeli jest zbyt dużo energii i magazyn jest pełny, to falowniki się wyłączą, bo rośnie napięcie, rośnie częstotliwość i po prostu one jakby spadają z tą swoją mocą, nie ma jej gdzie schować już, tak? Nie ma jej gdzie skumulować. I w tym momencie z pomocą przychodzi właśnie takie urządzenie. To jest produkt polskiej firmy. To działa w ten sposób, że ustawiamy parametry między jakim zakresem a jakim, czyli napięciowym, mamy przekierować energię w inne miejsce, na przykład do grzałki. Okay. I w tym momencie możemy sobie dodatkowo tą energią niepotrzebną, czyli jakby nadprodukowaną, grzać wodę. Czyli wszelka zmienność pogodowa, taka, że na przykład świeci słońce, za chwilę przychodzi chmura, za chwilę wychodzi ostre słońce znowu. Okay. I te zmiany dynamiczne... Żeby nie było tak, że wyłączy nam się falownik i będziemy musieli korzystać z akumulatora, chociaż nie musimy z niego korzystać w tym momencie. Dokładnie tak. Chodzi o to, żeby właśnie nie było tego, żeby te skoki nie powodowały wyłączeń, jakiegoś zachwiania w produkcji. Płynnie się odbywa całkowicie ta zmiana właśnie poziomu napięcia. Dobra, Piotrek, opowiadaj z tej strony, bo nie wiem, czy wiesz, ale my żeśmy mojej żonie nakłamali, że stoimy w korku, więc musisz się szybko określać, bo ja muszę wrócić o normalnej porze do domu. Okej. Jedziemy. Dobrze. Co tutaj mamy? Mamy dwa falowniki, tamten drugi może jest bardziej schowany. Taki sam. Taki sam, tak. To są falowniki SolarEdge'a. Ten jest od instalacji tej gruntowej, tam z tyłu to tej, która jest na dachu. Łącznie to moc tych falowników to jest 30 kW. Pomiędzy nimi mamy ładowarki fotowoltaiczne off-gridowe. Właśnie one są podłączone do tego magazynu energii. A dlaczego tyle ich jest? Dlaczego ich jest tyle? Są 3 sztuki, ponieważ tak skonfigurowałem system, że każda z tych sztuk odpowiada za jedną fazę. I po prostu, ponieważ każda z nich ma moc 10 kVA, w związku z czym mogę śmiało na każdej fazie mieć 10 kW, no, czyli razem 30. Piotrek, musisz szybciej mówić, bo lampa póki co to świeci, ale przecież Ty nie masz energii tyle, co trzeba. Zaraz nam to wszystko zgaśnie, a jeszcze bym się herbaty napił. Myślę, że nie ma takiego problemu. Na pewno nie zgaśnie, jak w tej chwili widzimy, mamy fazę bulk na tych, czyli magazyn się ładuje.
Na chwilę obecną podejrzewam, że on ma około 70% poziom naładowania, gdyż ostatnie 2 dni były bardzo deszczowe i pochmurne. Natomiast to i tak nie przeszkodziło w tym, aby pompa ciepła funkcjonowała, aby woda w budynku była ciepła, jednocześnie ładowało się auto elektryczne i nie było z tym kłopotu. Czyli taki magazyn wystarczy nawet do tego, żeby w nocy naładować do pełna samochód elektryczny i jeszcze zostaje energia. Dobra, a powiedz mi taką rzecz. Czy na przykład tak jak w moim przypadku, no bo ja jednak jestem zakochany w PGE, no nie? I tam lubię tam płacić te faktury, tam od nich tam mieć, to wiesz, żebym miał ten numer klienta i tak dalej. I jakbym chciał sobie zamontować do tych moich 10 kWp magazyn energii, czy to ma jakikolwiek w ogóle sens? Dla ludzi, którzy są podłączeni, bo teraz jest jakaś taka nagonka na to, żeby montować magazyny energii, bo przecież nie mamy psuć sieci i w ogóle tam się ma wszystko tak dziać, nie? Pięknie. Tak. Czy tacy jak ja mają w ogóle sens montowania takiego magazynu? Uważam, że jest to przyszłość, choćby właśnie dlatego, żeby uchronić się przed sytuacją, w której zakład będzie miał awarię, w której będzie prowadził jakieś prace serwisowe i wyłączy zasilanie. Przy normalnej instalacji on-gridowej, jeżeli do falownika nie dociera energia z zewnątrz, falownik musi się wyłączyć, w związku z czym mimo, że nie mamy prądu, tak, dokładnie, po prostu nie mamy prądu. Wszyscy myślą, to sąsiedzi moi mówią, ty to cwaniaku, to teraz masz prąd jak ci wyłączą. Tak jest. No właśnie nie mam, kurde, no nie mam. No a to właśnie. też jest lipa tak swoją drogą, wiesz, bo mogłoby być, kurde, mogłoby być coś takiego, chociaż ja tak sobie teraz trochę pomarzę, ale jakby było na przykład mały akumulatorek zasilający tylko zasilanie w falowniku, prawda? A na przykład jeśli idzie tyle energii, co trzeba, to ja mam prąd, jeśli nie idzie tyle, co trzeba, to ja nie mam prądu. Tylko właśnie problemem jest to, że ten mały akumulatorek nie byłby w stanie tej energii skumulować nigdzie, bo byłby ja za nie mały. chcę, żeby on kumulował. Ja chcę, żeby on robił tak, że on tylko mi zasila falownik i jak mam odbiór, to falownik mi przepuszcza ten prąd. A jeśli nie mam odbioru, to falownik się wyłącza i tak, na tej zasadzie. Taki, wymyśliłem sobie takie coś. Zróbcie Właśnie. coś takiego, Sofar, wymyślcie coś takiego. Właśnie, tu jest dokładnie odpowiednik tego, tylko w większej skali. Ale to trzeba dać 100 000. Można postawić 4 takie akumulatory i też to będzie działało. Można postawić taką jedną ładowarkę i No też dobrze, to będzie to teraz działało. mi powiedz jedną rzecz. To w takim razie, bo te falowniki są przystosowane do magazynów energii, czy to są zwykłe falowniki? To są typowo wyspowe falowniki. Nie, ja Tak. mówię bardziej o falowniku, w sensie... Falownik nie, to jest normalny falownik on-gridowy. Czyli jak ja tak mam każdy. takiego swojego, to mógłbym sobie takie coś... Tak, dokładamy taki zestaw do tego. Patrycja, zostawiamy wszystko to, co żeśmy wzięli ze sobą dzisiaj i bierzemy sobie 4 akumulatory, jedną ładowarkę, on nie zauważy. Nie będzie widać. No. Tak naprawdę dokładamy taki zestaw, bo to są rozwiązania przewidziane na kutry rybackie generalnie. Więc tam są duże moce potrzebne do silnika elektrycznego. Działa, sprawdza się. To są ładowarki, jak mówiłem, 10 kVA, tak? Natomiast jeżeli chodzi... Są większe, są 15 również. Także tym bardziej, ja myślałem o 15, być może tu jeszcze dołożę tych ładowarek w przyszłości, bo no, chcę mieć szybką stację ładowania samochodów elektrycznych, przynajmniej 50. Bo na razie ładujesz samochód... Na razie ładuję z narodowego gniazdka, 230 V. No ale to jest powolny proces, nie ma problemu. Aha, a nie możesz ładować... Mogę siłowo. Planuję dokupić ładowarkę, także myślę, że do końca roku tą ładowarkę postawię i będę ładował 11 kW, ale prądem przemiennym. Natomiast przy prądzie stałym To by zapierdzielało jakby... byłoby oczywiście 50 lub 100 kW, no to jest ładowanie bardzo Ale szybkie. samochód byś szybko zniszczył, akumulatory w samochodzie. Niekoniecznie. To jest tak, że To się niszczy. Wszyscy mówią, że się niszczy. Nie niszczy się. Weź mi nie zmieniaj tutaj całej koncepcji życia. Wszyscy mówią, że się niszczy, to się niszczy. Jeśli akumulatory są odpowiednio chłodzone podczas szybkiego ładowania, to naprawdę, oczywiście zawsze jest ich degradacja, bo każde ładowanie w jakiś sposób zmniejsza Niro żywotność. ma chłodzenie. Tak, ale dobre akumulatory, Niro akurat tak, ma znakomite chłodzenie, nic się z nimi nie Ale dzieje. dlatego Michał jeździ Niro. Wiesz, No, o którym Michał tak, mówi? oczywiście, znam, tak. A w ogóle on się do Ciebie wybiera, nie wiem czy wiesz. Właśnie czekam, aż przyjedzie, bardzo chętnie też spotkamy się, bo porozmawiamy. Michał powiedział, że przyjedzie, ale pod warunkiem, że mu dasz się naładować. Nie ma problemu, Bo zapraszam. u mnie był, ja mu się dałem naładować. Może się Proszę ładować, bardzo. może stać ile chce, także mnie prąd nie kosztuje, także No bez żadnego dobra, problemu. To będzie się ładował. No dobra, co tam Piotr jeszcze chciałeś mi opowiedzieć? Tak, jeszcze tak pokrótce. Tak pokrótce, no cóż, jeżeli chodzi o cały system, bardzo ważnym elementem tego systemu są balansery energii. Chodzi głównie o to, żeby cele, które są w akumulatorach, żeby napięcia na tych celach były wyrównane. I właśnie za to odpadają tutaj te 3 Zaraz urządzenia, tak, które właśnie w momencie, kiedy jest zbyt duże napięcie na którejś sekcji czy na którymś akumulatorze, odpowiednio te napięcia wyrównują. To samo, co jest zrobione właśnie w samochodzie elektrycznym. Niro też ma wyrównanie, dzięki temu, nawet ja to zaobserwowałem na swoim przykładzie, im wolniej ładujemy samochód, tym cele są lepiej wyrównane i tak naprawdę dalej tym samochodem zajedziemy. Szybkie ładowanie nie spowoduje takiego dobrego to po co ci zasięgu. ta szybka ładowarka? Czasami potrzeba szybko ładować. Rozumiem. Głównie w zimie. Dobra. Mamy czasami tak, że są 2 godziny słoneczne. Mając teraz ładowarkę 50 kW, ja naładuję przez te 2 godziny samochód do pełna.
A tak? Będę 20, dobra. 20 godzin niestety. To już Będzie taki ciężko. ostatni temat poruszę, bo mnie też to ciekawi. No bo niektórzy myślą, znaczy, bo ogólnie będą się pojawiały samochody elektryczne z możliwością magazynu energii, tak? Tak. Że one będą magazynem energii. Co ty na ten temat sądzisz? Co sądzę? Nie dalej jak wczoraj byłem właśnie w Katowicach, rozmawiałem na temat rozwiązania Kia EV6. Także To ona to ma? ten samochód już ma magazyn energii. Jest to oczywiście jego opcja, natomiast bez żadnego problemu można z tego samochodu uzyskać 3,6 kW mocy. Mamy właśnie możliwość z tego samochodu uzyskać moc 3,6 kW, czyli tak naprawdę ładujemy samochód powiedzmy w nocy z naszej instalacji, jedziemy do pracy, tam też możemy się doładować, wracamy i wieczorem i znowu na noc możemy ten nasz samochód używać jako magazynu lub połączyć z takim magazynem jak ja mam. Czyli mamy dodatkową pojemność zupełnie. Dobra, słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie na kanał Piotrka. Piotrek więcej tam opowiada o tym, my tylko tak przy okazji się spotkaliśmy, no bo powiedział mi, że 2 km od A1 mieszka, oszukał mnie, ale dobra, trudno, było 4, on mówił 2, bo on widzi z okna tą A1, tylko że nie da się jechać po polu. No niestety. Słuchaj, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję Waldku i bardzo bardzo. miło było Cię poznać, a zapraszam serdecznie na kanał do Piotrka. Będzie oczywiście link tu, tam, wszędzie będą linki, żebyście mogli trafić. Zresztą na pewno już oglądaliście filmy Piotrka, a jak nie oglądaliście, to zapraszam serdecznie. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia. Dzięki. Ciekawe, czy się nagadałem na pusto, czy nie.